Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Wczoraj wyszła wersja 1.50 dla ETS-a, a dzisiaj dla ATS-a. Także oba tytuły zakończyły już tą swoją zabawę z eksperymentalnymi betami, no i można już normalnie zainstalować oficjalną, najnowszą wersję 1.50 do jednej jak i drugiej gry. Jak wiadomo, ATS bardzo potrzebował tej wersji, ponieważ jest to wersja wspierająca nadchodzący dodatek Nebraska, która swoją premierę będzie miała już jutro, 16 maja. Natomiast co oprócz takiego wsparcia doszło jeszcze w tej aktualizacji? Na początku zacznę od zmian w module renderującym, a tutaj parę kwestii graficznych się pojawiło, nowych czy zmienionych. Na pewno dodano TAA, czyli tymczasowy antyaliasing, który odróżnia się od innych technik antyaliasingu, które mają na celu wygładzenie obrazu w celu zmniejszenia poszczępionych krawędzi lub migotania poprzez renderowanie wyższej rozdzielczości. Zamiast tego TAA wykorzystuje oś czasu, w szczególności poprzednie klatki, do obliczania wartości kolorów tak, jakby pochodziły z wyższej rozdzielczości, zapewniając gładszy wynik. Oprócz tego jest jeszcze kilka innych nowości i zmian w tej kwestii i tutaj będę przytaczał teksty SC Software. Kaskadowe zmiany cieni, płynne przejścia podczas mieszania między kaskadami, gładsze i lepiej ustabilizowane krawędzie cieni. Miękkie cząsteczki. Cząsteczki i rozbłyski światła płynnie zanikają w pobliżu geometrii, eliminując ostre przecięcia, zapewniając bardziej płynne wrażenia wizualne. Podświetlony cieniowany dym. Cząsteczki dymu o zwiększonej percepcji objętości i cieniowaniu od światła słonecznego, zapewniające bardziej realistyczną i wciągającą atmosferę. Dodano dalekie cienie. Wszechobecne cienie od odległych, dużych obiektów, takich jak hale fabryczne, drapacze chmur i wiadukty drogowe. Tą funkcję można normalnie włączyć lub wyłączyć w ustawieniach graficznych. A do tego jeszcze zoptymalizowano obliczenia oświetlenia. Dynamiczne światła są obliczane w jednym przebiegu, znanym jako oświetlenie klastrowe, co poprawia wydajność w scenach nocnych. To wszystko jeszcze bazuje na DirectX 11, no i takie zmiany i nowości graficzne się pojawiły w tej wersji gry, ale one dotyczą już bezpośredniej gry, natomiast jeszcze pewne tutaj zmiany w samym wyglądzie głównego interfejsu użytkownika się zmieniły. SC Software opisuje je w następujący sposób. Wprowadzamy znaczącą aktualizację interfejsu użytkownika, aby poprawić interakcję z graczami i pomieścić więcej funkcji. Przeprojektowany interfejs ma płaski, minimalistyczny wygląd z podpowiedziami i warstwową nawigacją, co zapewnia łatwiejszy dostęp. W przypadku większości ekranów interfejsu użytkownika widoczne zmiany są jedynie ewolucją poprzedniego wyglądu, choć pod względem funkcjonalnym włożono wiele pracy w uczynienie ich wygodniejszymi w obsłudze za pomocą gamepada lub kierownicy, co wymaga mniej czasu na sięganie po klawiaturę. Największą zmianą jest przeprojektowanie ekranu głównego. Nowy pasek stanu znajdujący się na wielu różnych ekranach interfejsu użytkownika, skróty do szybkiego menu, nowe czcionki, ikony i wiele więcej. Skutkuje to wyraźniejszym wyglądem w rozdzielczościach 2K i 4K, a wszystkie zmiany przyczyniają się do usprawnienia rozgrywki. Więc oprócz pewnych zmian i nowości w grafice ogólnej gry, mamy też zmiany w wyglądzie samego interfejsu, ale również pewne zmiany pojawiły się na mapie gry. A dokładnie chodzi tutaj o przebudowę Kalifornii fazę numer 3, która oficjalnie pojawiła się już w tej wersji gry. A z najnowszego postu można się dowiedzieć, że ta trzecia faza skupia się głównie na środkowej Kalifornii. Region ten obejmuje kluczowe miasta, począwszy od północy, takie jak San Francisco, Oakland i Stockton, i rozciąga się na południe do Santa Maria i Bakersfield. Chociaż te dwa ostatnie nie są uwzględnione w tej fazie przeróbek. 6 miast przeszło całkowitą przebudowę. San Francisco, Oakland, Stockton, Santa Cruz, Huron i Fresno. Dodaliśmy również 2 zupełnie nowe miasta, San Jose i Modesto, które zastąpią Oakdale w naszej grze. Wszystkie drogi w okolicy zostały całkowicie odnowione, w tym główne trasy takie jak California 1, US 101, Interstate 5, California 99, US 395 i inne. Piękny Park Narodowy Yosemite również przeszedł znaczące ulepszenie w ramach tej aktualizacji. Więc zanim wyruszycie na Nebraskę, warto jeszcze odwiedzić ten nowy kawałek Kalifornii, jeśli tego jeszcze nie robiliście, na przykład na eksperymentalnej becie.
Natomiast przechodząc do kolejnej nowości, w tej wersji gry International LT otrzymał odnowione wnętrze i opcje zewnętrzne, a Lone Star otrzymuje odświeżone wnętrze. Wygląd zewnętrzny Internationala LT został znacznie ulepszony dzięki nowym funkcjom, konfigurowalnym opcjom i dostosowaniu istniejących części, w tym dodaniu modelu S13 ze zintegrowanym układem napędowym. Wprowadzono dodatkowe akcesoria, takie jak nowe przedłużenia owiewek, podwozia, opcje zderzaków i kratek, owiewki Flow Below, czujniki martwego pola i krótsze podwozie z kabiną dzienną. Wnętrza obu ciężarówek również przeszły gruntowną przebudowę z nowymi modelami, zaktualizowanymi teksturami, konfigurowalnymi szafkami wewnętrznymi i działającą fizyką kabiny, spełniając bardzo pożądaną funkcję. Także te dwa modele Internationala otrzymały tu pewne nowości, ale nie tylko w sumie ta ciężarówka, ale zanim przejdziemy do kolejnej, to warto zajrzeć teraz do ustawień w grze, ponieważ tutaj pojawiły się podpowiedzi. Jeśli momentami mieliście problemy, bo nie wiedzieliście, co dana funkcja oznacza, co jest lepsze, czy co właściwie wybrać, to teraz po prawej stronie będziecie mieli krótką informację o tym, co dana funkcja oznacza, a czasami jak mamy więcej opcji do wyboru przy danej funkcji, to jest to też szerzej opisane, a skoro jesteśmy już przy ustawieniach, no to tutaj również można znaleźć funkcję asystenta pasa ruchu, który ma tutaj 3 opcje do wyboru. Możemy go całkowicie wyłączyć, możemy włączyć funkcję, za sprawą której będzie nas informować tylko sygnał dźwiękowy w momencie, kiedy zjeżdżamy z naszego pasa, i jest jeszcze trzecia opcja, która oprócz sygnału dźwiękowego będzie również ustawiała kierunek naszej kierownicy do tego właściwego, żebyśmy trzymali się dalej naszego pasa. A wracając jeszcze do tematu ciężarówek, to Western Star 49X otrzymał nowe układy wydechowe. Z postu można się dowiedzieć, że model Western Star 49X jest teraz dostępny w ekskluzywnej edycji obejmującej specjalne wykonane oficjalne układy wydechowe zarówno dla wersji z kabiną dzienną, jak i sypialną. Podnosząc swój status premium, te osłony wydechowe mają wygrawerowany efektowny napis Western Star, zapewniając, że Twoja ciężarówka będzie stanowiła ważną deklarację na drodze. No, taki tekst jakiś zarzucili ciekawy, fajna promocja. Natomiast z tych większych nowości w tej wersji to tyle, ale przejdźmy jeszcze do pełnej listy zmian. I tutaj w kwestii mapy to wiadomo, że przebudowano kawałek Kalifornii, wdrożono tą fazę numer 3. W kategorii pojazdów doszły nowości do ciężarówek Internationala, w tym dodano model International LT S13. Lone Star dostał nowości do swojego wnętrza, a LT też te nowości i do wnętrza, i do pewnych elementów na zewnątrz. Wprowadzono asystenta pasa ruchu, no i pojawiły się nowe wydechy do modelu Western Star 49X. W interfejsie użytkownika, no jak wiecie, przeprojektowano go całkowicie i wygląda on kompletnie inaczej, a do tego jeszcze pojawiły się podpowiedzi w ustawieniach gry. W kwestii wizualnych, no to tutaj powtórka, więc mamy ulepszenia w module renderującym, dodano funkcję tymczasowego antyaliasingu i ogarnięto inne kwestie jak aktualizację kaskadowych cieni, miękkie cząsteczki, oświetlony aka zacieniony dym, dodano odległe cienie, zoptymalizowano obliczenie światła, ale również wprowadzono ogranicznik liczby klatek na sekundę. Więc teraz można normalnie sobie w ustawieniach graficznych ustawić konkretną blokadę i nie trzeba teraz bawić się komendami. No i jeszcze w kwestii dźwięków dodano dźwięki pisku hamulców. I jeśli chodzi o tą wersję, to tyle. Jeszcze raz przypomnę, że jutro jest Nebraska, więc jeśli ktoś jest chętny na ten dodatek, to pamiętajcie, żeby sobie już przygotować właściwą ciężarówkę i swój profil przed wyruszeniem w te nowe tereny. Jeśli interesuje Was, jak przynajmniej kawałeczek tych terenów się prezentuje, to na moim kanale znajdziecie zapis wczorajszego streama, na którym co nieco pokazałem z Nebraski w ramach Early Accessu. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.